Kanada to obok Rosji największy kraj na świecie o powierzchni wynoszącej około 10 milionów kilometrów kwadratowych. Państwo zamieszkuje w przybliżeniu 38,5 miliona mieszkańców, którzy w 2023 roku wygenerowali więcej niż $1,800 PKB. Ubiegłoroczny budżet obronny wyniósł nieco powyżej $26 miliardów. Kanada nie ma obowiązkowej służby wojskowej, a armię tworzy 68 tysięcy żołnierzy. Rezerwę stanowi 27 tysięcy osób, a jednostek paramilitarnych 5500. Mogą zmobilizować także ponad 13 milionów sprawnych fizycznie obywateli, nadających się do walki i zaangażowanych w prowadzenie długotrwałej kampanii. Wojska lądowe liczą 74 czołgów oraz ponad 18 tysięcy opancerzonych pojazdów. Królewskie siły powietrzne wypadają znacznie lepiej, bo jest to 65 myśliwców, 28 transportowców, 129 samolotów szkolno-bojowych, 26 do zadań specjalnych, 6 tankowców oraz 143 helikopterów. Królewska Marynarka Wojenna składa się z 12 fregat, 4 łodzi podwodnych oraz 14 łodzi patrolowych. Kanada jest jednym z największych producentów uranu na świecie, lecz mimo to nie posiada własnej broni jądrowej. W najnowszym rankingu siły militarnej Global Firepower zajmuje 27 miejsce wśród 145 ocenianych państw. Jeśli podoba Ci się ten film, daj nam łapkę w górę, udostępnij go swoim znajomym i zostaw komentarz. Twoje wsparcie pomoże nam dotrzeć do jeszcze większej liczby widzów. Nie zapomnij także zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Przypomnijmy, że Niemcy to kraj o powierzchni przekraczającej 357 tysięcy kilometrów kwadratowych. Państwo zamieszkuje ponad 84 miliony mieszkańców, czyli najwięcej w całej Unii Europejskiej. Są również jedną z najbogatszych gospodarek na świecie. W ubiegłym roku ich PKB przekroczył 4 biliony 400 miliardów dolarów, a budżet obronny wyniósł w przybliżeniu 56 miliardów dolarów. Pobór w Niemczech zakończył się w 2011 roku, ale w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie władze rozważają jego przywrócenie. Obecnie mają ponad 181 tysięcy żołnierzy, z planami zwiększenia do 203 tysięcy oraz dysponują 34 tysiącami rezerwy. Ponadto, w razie ewentualnej napaści, mogą zmobilizować prawie 31 milionów sprawnych fizycznie obywateli, którzy są teoretycznie dostępni, aby pomóc w wysiłkach wojennych. Wojska lądowe Republiki Federalnej Niemiec tworzy 295 czołgów, prawie 80 tysięcy opancerzonych pojazdów, 134 jednostek artylerii samobieżnej oraz 33 rakietowej. Niemieckiego nieba strzeże 133 myśliwców, 76 samolotów szturmowych, 46 transportowców, 39 samolotów szkolno-bojowych, 37 jednostek do zadań specjalnych, 318 helikopterów i 55 śmigłowców bojowych. Niemiecka marynarka wojenna to 6 okrętów podwodnych, 12 fregat, 5 korwet oraz 12 trałowców. Niemcy są sygnatariuszem konwencji o nieproliferacji broni jądrowej i traktatu zjednoczeniowego, który zabrania im dążyć do posiadania broni masowego rażenia. Z drugiej strony należy do programu NATO o nazwie Nuclear Sharing, zakładającego udostępnianie głowic jądrowych państwom zrzeszonym w sojuszu, a które jej nie posiadają. Według oficjalnych źródeł około 20 amerykańskich głowic przechowywanych jest w niemieckiej bazie Büchel. W wspomnianym rankingu siły militarnej zajmują 19 miejsce. Francja pod względem zajmowanej powierzchni jest największym krajem w Unii Europejskiej. Jej całkowita powierzchnia przekracza 643 tysiące km². Populację państwa stanowi w przybliżeniu 69 milionów mieszkańców. Stanowi to drugi wynik we wspólnocie europejskiej. Zalicza się do światowej czołówki najbogatszych gospodarek. W ubiegłym roku jej PKB przekroczył 3 biliony dolarów, a budżet obronny prawie 50 miliardów dolarów. Obowiązkowa służba wojskowa we Francji została zniesiona w 2001 roku, ale również jest rozważane, czy tego nie zmienić. Aktualnie kraju strzeże 200 tysięcy aktywnych żołnierzy. Rezerwę stanowi 26 tysięcy osób, a jednostek paramilitarnych 150 tysięcy. Natomiast liczba obywateli zdolnych do służby wynosi około 24 miliony. Francuskie wojska lądowe liczą 222 czołgów, ponad 85 tysięcy opancerzonych pojazdów, 96 jednostek artylerii samobieżnej oraz 9 rakietowej.
Siły powietrzne Francji należą do najliczniejszych w Unii Europejskiej. Tworzą bowiem 224 myśliwców, 118 transportowców, 140 samolotów szkolno-bojowych, 44 do zadań specjalnych, 17 tankowców, 447 helikopterów i prawie 70 śmigłowców bojowych. Francuska marynarka wojenna składa się z jednego lotniskowca, 3 helikopterowców, 9 okrętów podwodnych, 10 niszczycieli, 11 fregat, 15 łodzi patrolowych oraz 17 trałowców. Francja, jako jeden z 9 krajów na świecie posiadających broń jądrową, ma w sumie 290 głowic. Traktuje to jako dobro narodowe, przeznaczone wyłącznie do obrony własnego terytorium. Z tego powodu rozwija własne zdolności atomowe, zamiast polegać na amerykańskim parasolu bezpieczeństwa. Francja dysponuje tzw. triadą nuklearną, czyli strategią odstraszania jądrowego realizowaną za pomocą uzbrojenia zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego. W najnowszym rankingu siły militarnej zajmuje 11. miejsce. Włochy to państwo położone w Europie Południowej, o powierzchni nieco mniejszej niż Polska, bo w zaokrągleniu 301 000 km². Pomimo stosunkowo niewielkiego obszaru, populację stanowi powyżej 61 milionów mieszkańców, co daje zaraz za Francją 3. wynik we wspólnocie europejskiej. W ubiegłym roku PKB kraju oscylował w granicach $2,5 biliona, a wydatki na obronność przekroczyły 31 miliardów dolarów. Obowiązkową służbę wojskową zniesiono w 2005 roku, lecz w maju bieżącego roku złożono we włoskim parlamencie projekt ustawy o jej przywróceniu dla wszystkich obywateli w wieku od 18 do 26 lat. Obecnie wojsko zasila ponad 165 000 żołnierzy, rezerwa to 18,5 tysiąca osób, a jednostek paramilitarnych 105 000. Ponadto w razie ewentualnej napaści mogą zmobilizować więcej niż 22 miliony obywateli. Wojska lądowe Włoch tworzy 200 czołgów, prawie 62 000 opancerzonych pojazdów, 64 jednostek artylerii samobieżnej, 108 przeciwlotniczej oraz 21 rakietowej. Włoskie lotnictwo zalicza się do światowej czołówki, ponieważ składa się z 90 myśliwców, prawie 70 samolotów szturmowych, około 30 transportowców, ponad 160 samolotów szkolno-bojowych, 28 do zadań specjalnych, 8 tankowców, 402 helikopterów i 57 śmigłowców bojowych. Marynarka wojenna Włoch to z kolei 2 lotniskowce, 4 niszczyciele, 13 fregat, 8 łodzi podwodnych, 18 łodzi patrolowych oraz 10 trałowców. Podobnie jak Niemcy, nie posiadają własnej broni jądrowej, ale są jednym z 5 państw korzystających z natowskiego programu Nuclear Sharing. W ramach tego projektu przechowują po 20 amerykańskich głowic nuklearnych w bazach lotniczych Gedi Torre oraz Aviano. W zestawieniu najsilniejszych państw świata zajmują wysokie 10. miejsce. Japonia to państwo wyspiarskie położone u wschodnich wybrzeży Azji o powierzchni prawie 378 000 km². Kraj zamieszkuje jedna z największych populacji na świecie, bo blisko 124 milionów mieszkańców, którzy w ubiegłym roku wygenerowali więcej niż $5 bilionów PKB. Na zeszłoroczny budżet obronny wydano $53 miliardy. W Japonii nie ma obowiązkowej służby wojskowej. Zgodnie z powojenną konstytucją, zwłaszcza z artykułem 9, zrezygnowano z prowadzenia wojny oraz posiadania ofensywnych sił zbrojnych. W związku z tym, siły zbrojne nazywane siłami samoobrony składają się z ochotników w ilości niemal 250 000. Rezerwę stanowi 56 000 osób, a jednostek paramilitarnych 25 000. Mogą zmobilizować także ponad 43 miliony sprawnych fizycznie obywateli, nadających się do walki i zaangażowanych w prowadzenie długotrwałej kampanii. Japońskie lądowe siły samoobrony liczą 518 czołgów, prawie 38 000 opancerzonych pojazdów, 173 jednostek artylerii samobieżnej, prawie 500 artylerii przeciwlotniczej oraz 54 rakietowej. Powietrzne siły samoobrony stanowią o sile Japonii. Do dyspozycji mają bowiem niemal 220 myśliwców, 36 samolotów szturmowych, 56 transportowców, 420 samolotów szkolno-bojowych, 145 do zadań specjalnych, 8 tankowców, prawie 600 helikopterów oraz 119 śmigłowców bojowych. Morskie siły samoobrony to 4 helikopterowce,
36 niszczycieli, 4 fregaty, 6 korwet, 23 łodzie podwodne, 6 łodzi patrolowych oraz 22 trałowce. Chociaż Japonia nie posiada własnej broni jądrowej i społeczeństwo jest temu niechętne z powodu doświadczeń II wojny światowej, kraj ma technologiczną bazę do budowy arsenału nuklearnego. Tokio nie zgadza się na rozmieszczenie sojuszniczych bomb na swoim terytorium, ale zmieniające się środowisko bezpieczeństwa wywołuje dyskusję na ten temat. Mimo braku broni masowego rażenia, Japonia jest 7. potęgą militarną świata. Wielka Brytania to państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej o powierzchni przekraczającej 243 tysiące km². Zjednoczone Królestwo zamieszkuje więcej niż 68 milionów ludzi, którzy wygenerowali w ubiegłym roku powyżej 3 bilionów dolarów. Wydatki na obronność wyniosły około 63 miliardy dolarów, co było wówczas 6. wynikiem na świecie. Władze kraju zniosły obowiązek służby wojskowej w 1960 roku, lecz obecny rząd proponuje jego przywrócenie i miałby dotyczyć 18-latków. Aktualnie brytyjskie siły zbrojne liczą niemal 185 tysięcy żołnierzy oraz prawie 1 milion rezerwy. Mogą zmobilizować także ponad 25 milionów sprawnych fizycznie obywateli. Brytyjskie siły lądowe tworzy 213 czołgów, ponad 27 tysięcy opancerzonych pojazdów, 71 jednostek artylerii samobieżnej, 126 przeciwlotniczej oraz 41 rakietowej. Królewskie siły powietrzne należą do jednych z najlepszych i najliczniejszych na świecie. Są to 120 myśliwców, 29 samolotów szturmowych, 31 transportowców, 219 samolotów szkolno-bojowych, 26 do zadań specjalnych, 9 tankowców, prawie 280 helikopterów i ponad 50 śmigłowców bojowych. Marynarka wojenna jest najstarszym rodzajem broni w brytyjskich siłach zbrojnych. Składa się z 2 lotniskowców, 10 okrętów podwodnych, 11 fregat, 6 niszczycieli, 26 łodzi patrolowych oraz 9 trałowców. Wielka Brytania posiada broń jądrową w ilości 225 głowic. Jest jednym z 5 państw uznawanych za oficjalne kraje nuklearne zgodnie z traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Brytyjski arsenał nuklearny opiera się na systemie strategicznych rakiet balistycznych Trident, które są rozmieszczone na okrętach podwodnych typu Vanguard. Zjednoczone Królestwo to 6. siła militarna na świecie. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zajmują obszar około 10 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkuje je obecnie prawie 340 milionów ludzi. W 2023 roku PKB kraju wyniósł ponad 21 bilionów dolarów, a wydatki na obronność stanowiły prawie 832 miliardy dolarów. Żadne inne państwo na świecie nie dysponuje tak wysokim budżetem wojskowym. Jeśli przyjąć za kryterium wydatki na armię, siła militarna NATO bez USA spada o ponad 2/3. Amerykańskie siły zbrojne to 1 328 000 aktywnych żołnierzy oraz prawie 800 000 rezerwy. Nie prowadzą obowiązkowego poboru wojskowego. Siły lądowe USA tworzy 4657 czołgów. Największa na świecie liczba ponad 360 000 opancerzonych pojazdów, prawie 1600 jednostek artylerii samobieżnej, 1267 przeciwlotniczej oraz około 700 rakietowej. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych są bezkonkurencyjne. Należą do najnowocześniejszych i najliczniejszych na świecie. Są to 1854 myśliwce, prawie 900 samolotów szturmowych, około 1000 transportowców, ponad 2600 samolotów szkolno-bojowych, około 700 jednostek do zadań specjalnych, ponad 600 tankowców, prawie 5800 helikopterów i 1000 śmigłowców bojowych. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych należy do najnowocześniejszych na świecie. Składa się z 11 lotniskowców, 9 helikopterowców, 64 okrętów podwodnych, 75 niszczycieli, 23 korwet, 5 łodzi patrolowych oraz 8 trałowców. Stany Zjednoczone to pierwszy kraj na świecie, który opracował i zastosował w celach wojskowych głowice nuklearne. Od zakończenia II wojny światowej do lat 80. XX wieku był liderem pod względem posiadanej ich ilości. Aktualnie amerykański arsenał jądrowy tworzy ponad 5000 głowic. Więcej ma tylko Rosja, która zbliża się do 6000. Stany Zjednoczone to prawdziwa potęga gospodarcza i wojskowa, która w omawianym rankingu zajmuje od lat pierwsze miejsce. Jak prezentują się Zjednoczone Siły Siódemki w stosunku do drugiej militarnej potęgi świata, czyli Rosji?
Podsumowując, łączna liczba żołnierzy sojuszu jest o ponad 1 milion większa. Pod względem czołgów przeważa jednak znacznie Moskwa, bo prawie o 8600. Podobnie w przypadku artylerii przeciwlotniczej oraz rakietowej, gdzie jest to niemalże stosunek około 4:1, a w przypadku samobieżnej 3:1. Grupa dysponuje za to ponad 4-krotnie większą liczbą pojazdów opancerzonych i jednostek powietrznych. Najbardziej zbliżone do siebie są siły morskie, gdzie siódemka kontroluje o 133 jednostki pływające więcej niż Rosja oraz głowice nuklearne. Tu różnica na korzyść Moskwy o 21 sztuk. Czy zgadzacie się z wynikami tego zestawienia? Jesteśmy ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.